Hej, z tej strony Madzio. Dzisiaj zapraszam Was na film z mierzeniem, z haulem zakupowym ze sklepu CCC. Od razu możecie się domyślić, że będą to buty. Pokazywałam Wam je ostatnio tak przelotem na moim vlogu i postanowiłam zamówić już takie wiosenne buty. Skupiłam się na typie loafers. Za chwileczkę zobaczycie, jak on wygląda. Zamówiłam też CCC, ponieważ tam można znaleźć perełki na szeroką stopę. Ja jestem posiadaczką takiej stopy, no muszę to za każdym razem powiedzieć. Jestem posiadaczką szerokiej stopy, wysokiej w podbiciu i jeszcze szerokiej w kostce i w łydce i po prostu wszędzie. Więc ekstremalne mierzenie, ekstremalnie można powiedzieć, przetestujemy te wszystkie buty i powiem Wam, czy one się nadają, czy się nie nadają. Jeżeli jesteście tego ciekawe, no to zapraszam do oglądania. Zapraszam do zostawienia łapki w górę, zapraszam do zostawienia subskrypcji. Zostawcie po sobie jakiś ślad koniecznie. Linki do wszystkiego oczywiście znajdziecie w opisie. No to lecimy. Loafersy. O co w nich chodzi? Zamówiłam tego typu, to są tego typu buty, proszę bardzo. Zamówiłam, tutaj będziemy mieć dwie pary beżowych loafersów. Będę pokazywała po jednym bucie, żebyście mniej więcej, żeby mi było łatwiej, żebyście Wy też widziały różnicę. Jak będę tutaj je pokazywać. Dwie pary beżowych loafersów. Obie pary są w rozmiarze 38 i teraz te są ze sklepu Dizzy. Bardzo ładne. Bardzo mi zależało na tym, żeby podeszwa była w takim samym kolorze jak tutaj góra. Delikatne, z taką sprzączką tutaj perłową. Naprawdę bardzo ładnie bardzo ładne, bardzo mi się spodobały i one mają taką skórkę, taką delikatną, taką jak plastelinka. Jak ją dotykacie, to ona jest po prostu w dotyku jak taka plastelinka, jak taka skóra, ale taka bardzo mięciutka, więc naprawdę bardzo mi się spodobały. Znaczy nie wiedziałam, zamawiając tego, ale naprawdę bardzo mi się podobają. No i jak możecie się domyślić, no niestety moja noga w nie weszła. Po prostu tutaj jest za mało miejsca. To od razu Wam mówię. Pokusiłam się nawet o mierzenie, które będziecie mogli zobaczyć gdzieś może na przebitkach. No ale niestety wygląda to jak wygląda. Prezentują się fajnie, mięciutka podeszwa, no zdawałoby się, że wszystko w porządku, no niestety okazuje się, że na szeroką stopę, na wysoką w podbiciu przede wszystkim nie pasują. Kolejne buty to są buty Lasocki i one już tutaj nie mają żadnych sprzączek, nie mają żadnych ozdobników, są zupełnie proste. Również na takiej grubej podeszwie w tym samym kolorze. Ich skóra już jest taka bardziej błyszcząca, ich skóra już jest taka bardziej właśnie satynowa, taka no nie taka mięciutka, jak w przypadku tych, no to są troszeczkę jaśniejsze z tego, co tutaj mi się wydaje, te są takie bardziej beżowe, te są takie bardziej, powiedziałabym, w stronę kawa z mlekiem. No i jak możecie się domyślić, tutaj też noga mi nie weszła, po prostu tutaj jest za mało miejsca. Dodatkowo tutaj w środku jest taka super mięciutka wkładka, jak się po prostu wkłada te stopy, są to buty raczej takie ciężkie, takie raczej twarde, więc dodatkowa mięciutka wkładeczka jak najbardziej się przyda, więc cóż, no te też nie pasują, ale prezentują się tak i też były próby założenia ich. Też były próby założenia ich na moją nudzie. Niestety nie. Niestety się nie udało. Możecie powiedzieć, że dlaczego ja zamawiam z CCC, skoro cały czas wszystko jest, no nie, tak jak mówię, można znaleźć nieraz fajne perełki, tak jak ja znalazłam klapki, tak jak znalazłam sneakersy z Dizzy, bo mają tą markę u siebie w sklepie, a z drugiej strony, no nie bardzo chcę zamawiać w takich sklepach już typowo z butami na szerokie stopy. Raz, że takie buty kosztują o wiele więcej. O wiele więcej. Dwa, że no liczę cały czas na to, że gdzieś po prostu złapię w niższej cenie te buty. Trzy, no wybór
wybór tych butów jakby w normalnej szerokości jest o wiele większy niż wybór butów z szerokości plus size, można tak powiedzieć, jak to się mówi, wedge. One się nazywają wedge albo szerokość EEE, więc no nie ma tak wielkiego wyboru jak z butami z normalnymi rozmiarami, szerokościami, można powiedzieć, z standardowymi szerokościami. To jest 3, no i 4. No naprawdę nie ma zbyt dużo tych sklepów, jeśli chodzi o te szersze buty. Ja mam kilka takich na oku, może 3. Może 3 sklepy, w których można, może 3, no 4 może w porywach, w których można kupić takie buty, chociaż też nie do końca. I jeden to jest sklep, który trzeba zamawiać za granicą, sprowadzać te buty, płacić cło i tak dalej, i tak dalej. Drugi, są to skórzane buty, naprawdę drogie, trzeba na niego czekać, one są robione też na zamówienie. Trzeci jest taki jak padnie, tak padnie i 4 też jest taki jak padnie, tak padnie. No także wielkiego wyboru tutaj nie ma. Ja zdaję sprawę i rozumiem wasz ból i mój ból w tej kwestii. Po prostu trzeba przerobić dużo tych zamówień. Trzeba zrobić dużo tych zamówień, dużo po prostu pomierzyć, żeby w końcu się na coś natrafiło. Żeby można się na coś natrafić. Kolejne loafersy, które zamówiłam. Jedne są w rozmiarze 39, to są te w rozmiarze 39. To jest Dizzy. Również z takimi tutaj klamerkami, z takimi ozdobnikami. O, proszę bardzo, na grubej podeszwie, czarne, klasyczne i one są też na moją stópkę nie za bardzo. Tutaj jest minus taki, że ta podeszwa jest, one są lekkie, ale ta podeszwa jest taka gumowo-plastikowa i bardziej bym powiedziała, że plastikowa. Nie podobają mi się tego typu buty, one wyglądają tanio, ja wiem, że no cena pewnie przemawia też za tym, ale no zwracam jednak uwagę, żeby ta podeszwa akurat nie była aż tak bardzo plastikowa. No w każdym razie możecie też zauważyć, że właśnie w tych tańszych butach, w tych z Dizzy jest bardzo dużo właśnie takich ozdobników. Tam była klamerka, tutaj są właśnie takie złote dodatki. A drugie buty też czarne, które zamówiłam, są marki Badura. No i wyglądają już bardzo męsko. Zobaczcie, tutaj przód też jest taki klasyczny. Znowuż z innej kategorii jest klasyczne, bez żadnych ozdobników. No tutaj podeszwa jest już zdecydowanie większa. Możecie sobie zobaczyć. No się mieszczą. Porównać sobie te dwie podeszwy. Tutaj podeszwa jest o wiele grubsza, no jest miękka i jest gumowa. No ale tutaj też nie ma zbyt wiele miejsca, po prostu ja nie jestem w stanie wsadzić mojej nogi do środka i przymierzyć, także z Badury mam rozmiar 38, według tam tabeli wybierałam, a z Dizzy z tych właśnie mam 39, no i niestety ani jedne, ani drugie. Ani jedne, ani drugie nie pasują, także informuję was i mówię, ale bardzo mi się podobają tego typu buty i uważam, że w ogóle ta podeszwa jest taka gumowo-piankowa, takie mam wrażenie. No. Bardzo fajne butki i zapewne skórzane, więc bardzo mi się podobają takie buty. Chciałabym mieć, uważam, że będą fajnie wyglądały właśnie do jeansów, czy do eleganckich właśnie spodni, czy nawet do sukienek. Będą wyglądać tak inaczej. Będą taka słodka, wyobrażam sobie taką stylizację z taką słodką sukienusią i do tego taki bucior, taki męski bucior na grubej podeszwie, właśnie coś takiego do zneutralizowania tej słodkości. No niestety akcja z loafersami spadła. Przepadła i nie udała się. Pomyślałam jednak, co to będzie, jak właśnie te loafersy nie będą pasować, co się wydarzy, po prostu nie będzie żadnego mierzenia, ale jestem też na kupnie fajnych, białych sneakersów, więc stwierdziłam, że zamówię 3 pary sneakersów i wam tutaj o nich opowiem, pokażę wam, sprawdzimy, czy pasują. I pierwsze, które wpadły mi w oko w CCC, to są sneakersy marki Champion. Tak? To jest marka Champion? Tak. Jezus, jakie piękne! Zobaczcie tylko, jakie piękne. Białe, z zielonymi dodatkami. Tutaj z tyłu jest napis.
Tutaj z tyłu jest napis. Dodatkowo te różowe sznurówy, no przepięknie się prezentują, bardzo wiosennie, bardzo są takie właśnie szalone do stylóweczek wszelkiego rodzaju, z jeansami i nie z jeansami, no po prostu prezentują się bardzo fajnie, są takie troszeczkę w stylu hip-hopowym. Ja je tutaj mam w rozmiarze 38, z tego co kojarzę, tak, 38. Bardzo mi się podobają, ale niestety wlazłam w nie, przymierzyłam, ale one są tutaj bardzo wąskie. Nie wiem, czy to jest wina rozmiaru. Rozmiar jest dobrze dobrany moim zdaniem. Rozmiar 38, ale one, mimo że wydają się takie klocuchowate, mimo że tutaj wydawałoby się, że jest dużo miejsca, że ten but jest taki hip-hopowy i szerszy z przodu, no to tak nie jest. One trzymają już od samego początku, więc ja jak je mam ubrane, to po prostu czuję, że ściskają moją stopę tutaj, w tym miejscu. Już odtąd są ściśnięte i ściska aż do samego końca, bo nieraz ściska tutaj z przodu. Jestem na to zawsze przygotowana. Wiem, że to się rozchodzi, bo tutaj jest po prostu to przeszycie, nieraz połączenie, tutaj tego przeszycia nie ma, no ale w tym miejscu zawsze po prostu trochę trzyma bardziej ten but i ja wiem, że on się wtedy troszeczkę zawsze może rozbić, ale tutaj po prostu jest zdecydowanie za mało miejsca. No są po prostu przeurocze i bardzo żałuję, że są niedobre. No wydawać by się mogło, że każde sneakersy będą dobre na szeroką stopę, no ale niestety tak nie jest. W tym wypadku tak nie jest. Pokazuję wam, informuję, że takie urocze, no po prostu kokardka, te różowe sznurówki są takie jak taki dodatek kokardka na włosach, więc no informuję, że tym razem jakby mogłyby być, jeszcze mogłabym zaryzykować i zamówić rozmiar większy, no tylko, że no po co, no po prostu za dużych butach można się zabić, nie? Jak masz but kajak za duży, przynajmniej o rozmiar wystarczy, nawet pół rozmiaru nieraz wystarczy, no to bardzo niewygodnie się chodzi, Kiedyś myślałam, że dam radę, niestety nie. Musiałam buty oddać, więc takie butki. Kolejne sneakersy to białe sneakersy marki Lasocki. Proszę bardzo, prezentują się tak. Zupełnie, o kurczę, jak one się tu odbijają. Zupełnie zwykłe, tylko tutaj z tą z karmelowym paskiem i z dodatkami. W środku są właśnie też takie karmelowe i tutaj jest tylko napis Lasocki. Tutaj jest tylko nazwa Lasocki i bardziej tutaj nawiązują do takich trampkowych klimatów. I ta skóra tutaj jest taka właśnie jakby popękana. Podoba mi się to bardzo i słuchajcie, one też wydawałoby się, że są takie smukłe. Ja je mam w rozmiarze 39. Też by się wydawało, że są smukłe, ale są dobre. Ja je przymierzyłam, wszystko w porządku. One troszeczkę się rozklapiają, wiadomo. Jak wchodzi szersza stopa, no to takie buty się lekko rozklapiają, więc one się lekko rozklapiały. Tutaj czułam taki leciusieńki ucisk. To się wszystko oczywiście rozchodzi, więc w porządku. Więc te buty są w porządku. Bardzo ładne, eleganckie do sukienek, moje drogie, do sukienek. Dalej chodzimy w białych butach i choćby moda nam wmawiała coś zupełnie innego i choćby modowe trendy nam wmawiały zupełnie coś innego, to ja uważam, że klasyczne, minimalistyczne sneakersy, takie jak te, zawsze w szafie być powinny i może to być klisza i możemy o tym rozmawiać po prostu, że to już jest coś, o czym wszyscy wiedzą, ale proszę bardzo. Białe sneakersiki z Lasockiego, bardzo fajne i pasujące na szeroką stopę. I ostatnie to już wzięłam pewniaka. Ostatnie to są kolorowe sneakersy marki Riker, chyba tak się to czyta. Mam je w rozmiarze 38. Zobaczcie, czyż one nie są wiosenne, czyż one nie są szalone, czyż one nie są piękne.
I powiem wam też od razu, że też wydają się smukłe, ale oczywiście, że są dobre na szeroką stopę. O wiele bardziej się rozklapiały niż te, co było dziwne. One się po prostu rozklapiły, jak ja je ubrałam. Mają taką postarzaną podeszwę. Nie wiem czemu. Dziwnie to troszeczkę wygląda. One są całe nowe, a ta podeszwa wygląda tak, jakby była brudna. To, co one mają, to one są tak jakby tutaj skórzane. Na pewno są skórzane. Wkładkę mają skórzaną, mięciutką, taką po prostu piankową. Zapiętek tutaj jeszcze jest taki błyszczący, srebrny, także no dzieje się tutaj naprawdę sporo. No i to, co się tutaj też dzieje, co jest takim wyznacznikiem też tych butów, że tutaj mamy zamek. Mamy tutaj zamek, który możemy rozsuwać w razie, gdyby nam noga nie weszła, albo gdyby po prostu możemy mieć zawiązane buty wiecznie i po prostu ubierać je tylko w ten sposób, że rozsuwamy ten zamek i tak rozsuwamy, albo gdyby noga nam troszeczkę bardziej spuchła i potrzebowalibyśmy je poluzować, to jak najbardziej. No to są już takie buty chyba typowo, no nie? To są takie buty już typowo na szersze stopy, są już takie dedykowane. No są bardzo miękkie, podeszwa jest bardzo miękka, zgina się na wszystkie strony, jest mięciutka, rozmiar 38, tak? 38 jeszcze raz, więc nie ma się do czego doczepić, naprawdę są spoko. No i ten wzór, dajcie mi znać, czy wam się podoba, czy takie szalone buty też do was przemawiają, czy lubicie, czy raczej stawiacie na minimalizm, jeśli chodzi o obuwie, czy właśnie nie. No i można powiedzieć, że to wszystko. Że to całe mierzenie z CCC. No niestety, tak jak mówię, muszę powiedzieć to, że loafersy nie poszły. Z loafersami nie poszło zupełnie. Płakać nie będę, ale troszeczkę szkoda. Zobaczę jeszcze w innych sklepach. Mówiłam wam w filmie z moimi planami zakupowymi. Jeżeli jeszcze nie widziałyście, to zapraszam, linka zostawię wam tutaj. Wspominałam wam tam, że najważniejszym zakupem butowym tego roku to muszą być moje sandałki weselne. Sandałki na wesele, które muszą zostać kupione, za którymi się będę rozglądała, i dziękuję za wszystkie wasze komentarze właśnie pod tamtym filmikiem, za wszystkie podpowiedzi. Chyba zrobię właśnie tak, jak mi podpowiedziałyście, że najpierw je po prostu zamówię te pewniaki za granicą i żeby one już do mnie przyszły, żebym ja już je miała i bez stresu zamawiała następne i je tutaj z wami mierzyła. No, więc loafersy jak się trafią, to się trafią. Może zamówię przy okazji właśnie tych sandałków. Tylko wiecie jak jest właśnie w tym sklepie. Mówimy o sklepie Yours oczywiście, nie ma tutaj co świrować. Jest cło i ze zwrotem może być różnie, więc to się wszystko okaże. Obserwujcie mnie oczywiście, zostawcie łapkę w górę, zostawcie subskrypcję, żeby was nic nie ominęło. Jak tylko będę miała jakieś zamówienie, wszystko wam tutaj będę pokazywała. Czy zamówienie będzie ok, czy nie ok. Na pewno się dowiecie o tym albo tutaj, albo na kanale vlogowym, więc dajcie mi znać, czy coś wam tutaj wpadło w oko, czy w ogóle takie buty typu loafersy wam się podobają, lubicie, chodzicie, macie już może od kilku sezonów. One nie są nowością, one są już od kilku sezonów z nami, więc czekam na wasze komentarze. Zostawcie coś po sobie, koniecznie wpadajcie na właśnie kanał vlogowy, wpadajcie na Instagrama, a na dzisiaj to już wszystko, ja się z wami żegnam. Cześć, pa!